Z51B z zakładów Predometrix w trzewie, przepraszam. I w środku znajduje się również instrukcja od tego typu wentylatorka. Tych dwóch oderwanych kawałków nie będę łączył ze sobą, tylko po prostu wprowadzę ten przewód do środka. Pomorska Fabryka Gazomierzy Tczew. Wentylator typ Z51B. I tutaj będzie trzeba po prostu odlutować ten przewód zasilający. O, tutaj jeszcze raz położyłem na stole wszystkie elementy składowe tego wentylatorka. No nie wiem, może nie ma już tutaj tego silniczka. Wyjmuję wirniczek. Uwaga, bo to jest taka maleńka kulka. Muszę przytrzymać nakrętkę, a tutaj dokręcić. I przewody mam już tutaj przylutowane. O, bardzo fajnie się obraca. No to zamykamy teraz obudowę wentylatorka. Dlatego poprawnie powinien być ten wentylatorek zamontowany w ten sposób. Wewnątrz była nazwa Pomorska Fabryka Gazomierzy, a na zewnątrz mamy już tutaj logo Predometrix i na tabliczce znamionowej mamy nazwę Predometrix. Wszystko się zgadza. Cześć! W ostatnich dniach zrobiło się dosyć gorąco, więc pomyślałem sobie, że warto wziąć się za naprawę jednego z tych wentylatorków, które mam tutaj na stole. Co prawda, co najmniej dwa z nich moglibyśmy już teraz wykorzystać, bo są sprawne, m.in. ten Zephyr 3 z łódzkich zakładów radiowych, taki troszeczkę w nieoryginalnym stanie stuningowany wentylatorek. Sprawny jest także ten termowentylator z fabryki Famet 1, który można oczywiście używać też w formie wentylatora. Chyba sprawny, aczkolwiek tego jeszcze nie testowałem, jest ten bardzo ładny wentylatorek z końca lat 50. z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Bardzo krótko go w jednym z odcinków już pokazywałem, ale ja sobie pomyślałem, że nie pójdę na łatwiznę i wezmę sobie dzisiaj może do naprawy ten wentylatorek Z51B z zakładów Predometrix w trzewie, przepraszam, bo on ma urwany przewód, a ja do niego akurat mam taki króciutki, pasujący przewód, który będziemy tutaj mogli zamontować i warto się tym wentylatorkiem zająć, tym bardziej, że do niego też mam oryginalne opakowanie, a nawet instrukcję obsługi. Także te pozostałe wentylatorki odstawiam na razie na bok, a my zajmujemy się tym biedakiem z urwanym przewodem. Mam już tutaj na stole naszego dzisiejszego pacjenta, tymi pozostałymi wentylatorkami na pewno też się zajmiemy. Tutaj niestety też jest pęknięta troszeczkę na górze obudowa. No przede wszystkim jest oderwany ten przewód zasilający. Ja mam przewód, który chyba nie pochodzi z tego wentylatora, ale jest bardzo podobny. Tutaj gdzieś, przepraszam, widziałem nadruki na tym przewodzie. Bydgoska Fabryka Kabli. Tak, tutaj jest to lepiej widoczne. Bydgoska Fabryka Kabli. I nie jestem pewien, czy... O, tutaj chyba też Bydgoska. To jest dokładnie taki sam przewód, jaki znajdował się przy tym wentylatorku. Przyznaję, że ja ten wentylatorek dostałem od kolegi, który kiedyś prowadził firmę remontowo-budowlaną i prawdopodobnie używał go przy jakichś pracach. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby nie był to przypadkiem w ogóle oryginalny przewód, chociaż on chyba jest, ten jest chyba troszeczkę grubszy od tego. Ale w każdym razie znalazłem ten przewód między innymi wśród rzeczy, które dostałem od tego samego właściciela, więc no możliwe, że jest to przewód od tego wentylatorka, chociaż chyba nie, a dlaczego on jest urwany, nie mam kompletnie pojęcia. Tak jak powiedziałem, był używany w jakiejś firmie remontowo-budowlanej, no a jak to na placach budowy jest, wiadomo, gdzieś tam mógł spaść, mógł zostać, nie wiem, zrzucony z jakiegoś rusztowania i po prostu ten przewód został oderwany, mógł się gdzieś przepalić, bo dotykał na przykład, nie wiem, jakiegoś grzejnika. No w większości ten sprzęt, który dostałem, jest w bardzo złym stanie. Pokażę wam jeszcze kilka innych rzeczy, które razem z tym wentylatorkiem dostałem. Natomiast, żeby było śmieszniej, to pudełeczko po dokładnie tym typie wentylatora, typ Z51B, wentylator gabinetowy
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predometrix w Tczewie, ulica Piaskowa 3. To opakowanie dostałem zupełnie oddzielnie. Kupiłem chyba kiedyś jeden z tych wentylatorków Zephyr 3 z łódzkich zakładów radiowych i on przyjechał do mnie w tym opakowaniu. I w środku znajduje się również instrukcja od tego typu wentylatorka, wentylator gabinetowy typ Z51B, instrukcja użytkowania, zakłady zmechanizowanego sprzętu domowego Predometrix, Tczew, ulica Piaskowa 3. Tę instrukcję sobie może później obejrzymy, jak już ten wentylatorek będzie działał. Tutaj nawiasem mówiąc jeszcze jest także karta gwarancyjna z 30 lipca 1982 roku. Ja bym nie poświęcał teraz więcej czasu na zajmowanie się tą instrukcją, tylko chętnie zdemontowałbym cały ten wentylatorek. Odkręcę tutaj te dwie śrubki, które go trzymają na podstawce. To sobie na razie odstawię. Ten przewodzik też sobie na razie odstawię. Tutaj spróbuję z niego zsunąć to plastikowe śmigiełko. Rzućmy może okiem na tabliczkę znamionową, która znajduje się tutaj z tyłu. Na tym wentylatorku Predometrix wentylator Z51B PN, jednofazowy, prąd przemienny, 50 Hz częstotliwość sieci, 220 V, 12 W, 5 m3 na minutę, druga klasa ochronności, praca C, Made in Poland i oznaczenie KWE o zgodności z aktualnymi polskimi normami. No dobrze, to w takim razie zajrzyjmy tutaj do środka, wyczyśćmy cały ten wentylatorek, zobaczmy, czy ten silniczek będzie się obracał i zamontujmy tutaj ten przewód. Ja nie będę go łączył z tych dwóch oderwanych kawałków, nie będę łączył ze sobą, tylko po prostu wprowadzę ten przewód do środka. On jest króciutki, on ma góra metr, może nawet jest troszkę krótszy, ale to wystarczy. Gdyby chcieć normalnie z tego wentylatorka korzystać, to powiedziałbym, że wygodniejszy byłby po prostu, nie wiem, co najmniej 2-metrowy przewód, który można sobie gdzieś tam podłączyć, ale to jest jednak wentylatorek z kolekcji, także prawdę mówiąc nawet wolę taki krótszy przewód, bo on się gdzieś tam niepotrzebnie potem nie plącze, kiedy ten wentylatorek stoi gdzieś na regale. No dobra, to ja sobie teraz biorę śrubokręt, odkręcam tutaj 3 śrubki i rozłożymy obudowę tego wentylatorka. I ostatnia śrubka. No i zdejmijmy teraz tę obudowę. No, tu jeszcze ta śruba trzyma. Teraz dopiero wykręciłem tę śrubkę. Tutaj mamy od środka jeszcze taką malutką naklejkę, może wyświetlę ją z boku. Pomorska Fabryka Gazomierzy Tczew. Wentylator typ Z51B. Seria pierwsza, 1973 rok. Aha, czyli zobaczcie, ten wentylatorek jest jeszcze dużo starszy od tego z lat 80., tego typu Z51B, który mamy tutaj. I on w ogóle jeszcze powstał w Pomorskiej Fabryce Gazomierzy w Tczewie w 1973 roku. 220 V, 50 Hz, 12 W, 5 m3 na minutę i Made in Poland. Naklejka. Bardzo ciekawa rzecz. Tutaj 2 mocowania i wyjmujemy sobie silniczek. I tutaj będzie trzeba po prostu odlutować ten przewód zasilający, a przylutować końcówkę tego właściwie chyba identycznego przewodu z bydgoskiej fabryki kabli.
O, tutaj jeszcze raz położyłem na stole wszystkie elementy składowe tego wentylatorka. Przewód zasilający, podstawka, tutaj boczne mocowania i ich elementy znajdujące się wewnątrz w obudowie, śruby, śmigiełko plastikowe, elementy obudowy. Tutaj zwłaszcza cieszy mnie ta naklejka Pomorskiej Fabryki Gazomierzy w Tczewie z 1973 roku z oznaczeniem wentylatora typu Z51B, śrubki montażowe, no i ten silniczek, który nosi tutaj jeszcze oznaczenia typu, ale niestety są one już bardzo nieczytelne. Silniczek tak zwany zwartobiegunowy, stosowany właśnie w wentylatorkach, gramofonach. No, nawiasem mówiąc, zaraz też ten silniczek naoliwimy, chociaż wirnik obraca się tutaj bardzo luźno. Z ciekawości przyniosłem sobie tutaj katalog silniczków z 1975 roku, ale tutaj dokładnie tego typu chyba nie ma. Ten się różni troszeczkę tym mocowaniem. Też jest przewidziany na 220 albo na 110 V. To jest w katalogu silniczek SAZ01, produkowany w zakładach silników elektrycznych Silma. Jest tutaj jeszcze jeden typ, troszeczkę może bardziej podobny do tego, który oglądamy, ale przewidziany tylko na 220 V, a ten nasz moim zdaniem też mógł być zasilany prądem o napięciu 220 lub 110 V. Ten typ, który tutaj widzę, to jest S311 albo S311R. Nie jestem pewien. 311 przeznaczony do napędu wentylatorków stołowych i innych urządzeń przemysłowych. Ten SAZ01 był przeznaczony do napędu mechanizmów gramofonowych oraz innych urządzeń powszechnego użytku. No nie wiem, może nie ma już tutaj tego silniczka z 1973 roku, ale są dosyć podobne. Szkoda, że tutaj nie jestem w stanie na nim dokładnie przeczytać, jaki to jest typ, ale po prostu ja już tutaj nic nie widzę. Może jak zrobię zdjęcie, może będzie to troszeczkę lepiej widoczne. Może odkręćmy od razu te śrubki, wyjmijmy wirnik i spróbujemy przynajmniej troszeczkę ten silniczek naoliwić, skoro już on jest i tak wyjęty. To muszę przytrzymać te nakręteczki. Podkładka, nakrętka, śruba. Jeszcze z drugiej strony. Tutaj też przytrzymam. Podkładka, nakrętka, śruba. Wyjmuję wirniczek. Uwaga, bo to jest taka maleńka kulka. Nie, ona tam chyba jest włożona, tak. Dobra. To ja przyniosę zaraz, troszkę to wyczyszczę. Przyniosę sobie, tutaj mam troszeczkę oliwy. No i zaraz to ponownie zmontujemy. No to montujemy ten silniczek ponownie. Tutaj wkładam wirnik. Tutaj z drugiej strony tę część obudowy. Teraz śrubka, podkładka, nakrętka. Tutaj tak samo. Muszę przytrzymać nakrętkę, a tutaj dokręcić. Raz. Dwa. Myślę, że mocno się to trzyma, a wirniczek się bardzo ładnie obraca.
No to teraz biorę lutownicę i odczepię tutaj te przewodziki. OK. I zaraz włożymy ten nowy przewód. Ten przewód, który tu zaraz zamontujemy, najpierw troszeczkę wyczyszczę, bo on był dosyć brudny, jest taki też pożółkły, ale to nie szkodzi. Ostatecznie jest to już stare urządzenie. Wyczyszczę też jeszcze troszeczkę tę obudowę, tylko ostrożnie, żeby nie uszkodzić tej naklejki. Teraz zanim przylutuję ten przewód, muszę go oczywiście wprowadzić tutaj do naszego wentylatorka. I teraz powinienem przylutować te dwa przewody do tych skrajnych styków na silniczku. O. I przewody mam już tutaj przylutowane do naszego silniczka. Możemy, prawdę mówiąc, nawet zaraz zobaczyć, czy to będzie działało. Sprawdzę tylko, czy mamy tutaj przejście prądu. Tak. No to podłączmy nasz silniczek, tylko uwaga, oczywiście tutaj nie dotykamy. O, bardzo fajnie się obraca. Myślę, że jest to niewidoczne na nagraniu. Ale dobrze to słychać. No dobra, to myślę, że możemy teraz ponownie zmontować cały wentylatorek. Tutaj jest odłączone. Wkładamy nasz silniczek ponownie tutaj do obudowy. Możemy już tutaj włożyć te dwa elementy do przymocowania podstawki. No to jeszcze wyczyśćmy tę przednią część obudowy. Ona tutaj niestety na górze jest częściowo pęknięta, ale poszukam jakiegoś takiego ładnego białego plastiku. Może uda mi się to czymś uzupełnić. Na szczęście nie odłamało się tutaj mocowanie, chociaż mam wrażenie, że było to też jakimś takim plastikową rurką kiedyś reperowane. Tutaj wyczyściłem też trochę te nakręteczki, które są z boku wentylatora. Jeszcze poczyszczę trochę tę podstaweczkę. Gdyby ona była jakoś bardzo zniszczona, to można by ją oczywiście od nowa ładnie białym lakierem polakierować. Ale prawdę mówiąc, zawsze wolę takie oryginalne urządzenia, nawet jeżeli one noszą ślady używania. Dobra. No i jeszcze ważna rzecz, czyli śmigiełko. OK. No to zamykamy teraz obudowę wentylatorka i przykręcamy tutaj 3 śruby. Ja je też troszeczkę naoliwiłem. No a tutaj troszkę irytująca jest ta dziura w obudowie, ale postaram się to też czymś wypełnić albo zakleić. Na razie z powodu gorąca zależy mi na szybkim uruchomieniu tego wentylatorka, ale jeszcze się tym przy okazji też zajmę. No to zmontujmy teraz ten nasz wentylatorek, to nam właściwie jeszcze zostało, no i jego przetestowanie. Ja już go raz montowałem, nawet zrobiłem takiego króciutkiego shorta i jeżeli ktoś z Was uważnie tego shorta oglądał, to zobaczyliście tam, że ja go niepoprawnie zamontowałem w tym stojaku, bo z rozpędu jakoś przykręciłem go w ten sposób, tak mi się wydawało, że będzie to poprawnie, ale zauważcie, założę może tutaj to śmigiełko.
Przecież jeżeli ten wentylatorek zamontujemy w ten sposób i go pochylimy w dół, to te śmigiełka natychmiast zaczynają łopatkami zawadzać o stojak. Dlatego poprawnie powinien być ten wentylatorek zamontowany w ten sposób. Zresztą, przepraszam, dokładnie tak widać ten sposób montażu na fotografii na instrukcji obsługi. I przykręcam tutaj te dwie gałki, którymi można było regulować nachylenie wentylatorka, w każdym razie zablokować ten wentylatorek w takiej czy innej pozycji. I teraz jeżeli wentylatorek nawet będzie w ten sposób pochylony, to tutaj te łopatki śmigiełka nie zawadzają podstawkę. Sprytnie jest to przemyślane, chociaż wydaje się, że powinno być w drugą stronę. Dobra, wentylatorek mamy już zmontowany, no to spróbujmy go teraz przetestować w praktyce. Włączę go sobie do mojego regulatora napięcia, tutaj mam 220 V. Na wyjściu mam regulator włączony, no i włączę nasz wentylatorek. Myślę, że działa naprawdę fajnie. Tutaj przyznaję, że firanki w warsztacie całkiem nieźle powiewają, jak się ten wentylatorek na nie skieruje. O, a jak sobie ustawię na siebie, to bardzo przyjemnie dmucha. Ja sobie go zaraz tutaj, jak będę się zajmował jakimś kolejnym urządzeniem, postawię i będę go w ten sposób używał. Dobra, wyłączam nasz wentylatorek. Tutaj jeżeli byśmy chcieli, to można by jeszcze ewentualnie wyłącznik na tym przewodzie zamontować, żeby uruchamiać go w ten sposób. Ale tutaj fabrycznie takiego przewodu, takiego wyłącznika nie było. Rzućmy może jeszcze okiem na instrukcję obsługi. Ja wyświetlę ją Wam tutaj z boku, ale w ogóle chyba zrobię skan z tej instrukcji obsługi i dołączę link do tego skanu dołączę do opisu nagrania. Wentylator gabinetowy typ Z51B Predom Matrix. Instrukcja użytkowania z zakłady zmechanizowanego sprzętu domowego Predom Matrix, Tczew, ulica Piaskowa 3. Nawiasem mówiąc, przepraszam, w tym miejscu może sięgnę jeszcze sobie po moją ściągawkę, bo poszukałem troszeczkę informacji o historii zakładów Predom Matrix w Tczewie. Interesowało mnie przede wszystkim, dlaczego tutaj na zewnątrz mamy tabliczkę z napisem Predom Matrix, a wewnątrz mamy naklejkę jeszcze z nazwą Pomorska Fabryka Gazomierzy, ale wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, bo fabryka faktycznie od końca lat 40. do początku lat 70. do 1972 roku działała jako Pomorska Fabryka Gazomierzy. Zresztą założona była jeszcze w latach 20. XX wieku przed wojną, a od 1948 roku działała jako Pomorska Fabryka Gazomierzy. Następnie w takim okresie przejściowym pomiędzy rokiem 1972 a 1975 działała jako Pomorska Fabryka Gazomierzy Predom Matrix. I z tego okresu pochodzi nasz wentylatorek, bo tam na naklejce była data 1973, wewnątrz była nazwa Pomorska Fabryka Gazomierzy, a na zewnątrz mamy już tutaj logo Predom Matrix i na tabliczce znamionowej mamy nazwę Predom Matrix, wszystko się zgadza, a od 1975 roku fabryka działała już pod nazwą Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Matrix do roku 1990. Na stronach o historii fabryki i o historii tczewskich zakładów można sobie całą tę historię troszeczkę dokładniej przestudiować. Tutaj te dokumenty, instrukcje i kartę gwarancyjną mam nowszą z 1982 roku. Sam wentylatorek, tak jak widzieliśmy po dacie na tabliczce, pochodzi z 1973, a w Wikipedii można też znaleźć dłuższy artykuł o też bardzo ciekawej, bogatej historii bydgoskiej fabryki kabli, która sięga też jeszcze lat 20. XX wieku, czyli fabryka ze stuletnią historią. Ale odkładam sobie tę ściągawkę, wracam teraz jeszcze na chwilkę do tej instrukcji obsługi. Tutaj mamy charakterystykę techniczną, 5 m3 na minutę wydatek powietrza, napięcie 220 V, częstotliwość 50 Hz, pobór mocy 12 W, klasa ochrony obsługi przed porażeniem prądem elektrycznym druga, praca ciągła, waga 0,85 kg. No i tutaj jest włączanie, wyłączanie poprzez po prostu włączenie takiego wentylatorka do gniazdka.
ewentualnie przez taki wyłącznik zamontowany tutaj na przewodzie, ale nie każdy wentylatorek taki miał. Zmiana kierunku strumienia powietrza w płaszczyźnie pionowej poprzez przechylenie tego wentylatorka i zablokowanie tymi gałkami. No i tutaj właśnie ważna jest ta prawidłowa pozycja w tym stojaku, bo jak go odwrócimy, ten stojak zamontujemy odwrotnie, to będzie zawadzał tutaj o te nóżki, tak jak ja to omyłkowo początkowo zrobiłem i jak widać to w niepoprawny sposób zamontowane na króciutkiej zapowiedzi tego przeglądu tego wentylatorka. Tutaj jest o czyszczeniu, o eksploatacji, nie wolno ustawiać w pobliżu urządzeń grzejnych, chronić przed wilgocią, czyścić suchą i czystą flanelą, no i tak dalej. Jest tabelka, w której teoretycznie są omówione sposoby usuwania różnych uszkodzeń, ale tak naprawdę jako główna porada jest tutaj przekazać do naprawy zakładowi specjalistycznemu Eldom, jeżeli nie rusza silniczek. Czyli no w naszym przypadku, gdybyśmy tego przewodu nie wymieniali, to musielibyśmy to przekazać do specjalistycznego zakładu. No i na końcu jest logo Predometrix. Życzymy niezawodnego działania wentylatora i zadowolenia z dokonanego zakupu. Ja na pewno jestem bardzo zadowolony, że udało się ten wentylatorek uruchomić i że będzie mógł teraz tutaj w warsztacie służyć. No i jest tutaj jeszcze karta gwarancyjna z datą produkcji 30 lipca 1982 roku, a karta gwarancyjna, czyli pewnie sprzedaż, jest podstemplowana w grudniu 1982 roku, nawiasem mówiąc, w jakimś sklepie w Toruniu przy ulicy Mickiewicza. Bardzo się cieszę z tego kompleciku, co prawda opakowanie i dokumenty są nowsze, wentylatorek jest starszy, ale wszystko to bardzo fajnie do siebie pasuje i cieszę się, że ten wentylator będzie tutaj w warsztacie służył, a w jakichś następnych odcinkach zajmiemy się też tymi innymi wentylatorkami, które były tutaj pokazane na początku. Myślę, że będzie to taka w upalne dni przyjemna odmiana od odkurzaczy, aczkolwiek muszę też wreszcie skatalogować te moje grzejniki, które będą potrzebne na planowaną jesienną czy zimową wystawę. Ale na razie cieszę się z tego naprawionego wentylatorka typu Z51B z zakładów Predometrix w Tczewie. Wam za tę wspólną naprawę bardzo już dziękuję i do zobaczenia w jednym z następnych odcinków.